Siema, witam w kolejnym filmie. Kanał Coffee Doctor, ja jestem Bartek, witam Was serdecznie. DeLonghi Dynamica. Popularny ekspres i popularne w nim są usterki. Nie powiem, że to zły ekspres, natomiast ma parę bolączek, ale właściwie każdy ekspres ma parę bolączek. Ja w stroju troszkę brudnym, ale wybaczcie, wszystkie ubrania już mam w kawie, więc dzisiaj na roboczo zapraszam do drugiego filmu. Walczymy z DeLonghi Dynamicą, tak jak już wspomniałem, więc rozpoczynamy kolejną naprawę. Rękawice założone. Wiem, słychać. Wkrętara. Nie ma czasu, dużo roboty, duża kolejka. Sorry, że widzicie mnie z tyłu. Muszę sobie znaleźć kluczyk. Dobieramy się do niego. Ach, nie powiedziałem. Najważniejsze. Zgłoszenie klienta, ekspres wywala korki. Nie za każdym razem, ale wywala korki. Podejrzenia już mam. Rozkręcamy dziada. Na brzeg. Puszczaj. No wszystkie śrubki wykręcone. To o co chodzi? O to chodzi, że ja nie lubię pracować w rękawiczkach, ale chcę, żeby to jakoś wyglądało. Mamy tył. Wyjmijmy sobie tacę. Wyjmijmy sobie pojemnik. Po co nam to? Będzie lżej. Do tego boku na razie się potrzebujemy dostać. I co my tu widzimy? Właściwie niewiele, natomiast ja wam to przysunę. Może jakieś lepsze światło. Pyk. Na pierwszy rzut oka niewiele widać. Wezmę sobie jakiś wskaźnik, żeby wam to pokazać. Co może być przyczyną? W 95% przypadków takich usterek winny jest jeden z uszczelniaczy tej grzałki. I takie mam podejrzenia. Co prawda nie widać tu zbyt wielu śladów wycieku, ale tu na przykład, nie wiem czy to widzicie, czy tu są jakieś ślady, są jakieś zacieki. A wam to podniosę, pokażę. Spójrzcie. No niestety, nadźwigam się, dopóki się nie dorobię kamery z góry. Będę musiał ćwiczyć. Ja myślę, że go po prostu włączymy. Włączymy i będziemy obserwować. Może u nas nie będzie wybuchu. Gaśmy tą lampę na razie, odsuńmy ją sobie. Czyli wkładamy tacę. Kabelka nam klient nie dostarczył. Ale kabli ci u nas dostatek. Więc wy się nigdzie nie ruszajcie, a ja idę po wodę. Jestem, wróciłem. Jesteście tam jeszcze? Teraz znowu potrzebujemy światła. I zobaczymy, będą fajerwerki, czy nie będzie fajerwerki. Guzik włączony, guzik wyłączony. I teraz musimy to robić z wyczuciem. Przesunę się trochę do was. Może mnie prąd w tym czasie nie zabije. I obserwujemy. Wskaźnik profesjonalny. Szukamy wycieku tu lub tu, gdziekolwiek spływającej wody. Oczywiście to są tylko moje podejrzenia. Czy coś tu się wydarzy? Na razie ekspres się płucze, czyli wszystko jest ok. Słyszę kapiącą wodę, ale nie z ekspresu. O co chodzi? Na razie sucho, ale to jakby nic nam nie wskazuje, bo musimy uruchomić sobie
Widzę, że grzałka się nagrzewa. Musimy uruchomić wodę tędy. Grzałka się nagrzewa, grzałka się odparowuje. Nie wiem, czy to słyszycie. Na razie na ekspresie komunikat nagrzewanie. Widać, jak w rurkach pływa woda. Te dynamiki mają też taką opcję, że przegrzewają grzałkę, ale to zobaczymy, bo zacznie nam się dymić. Przeprowadź odkamienianie. Naciśnij Escape. No i dobra, puszczamy wodę i patrzymy, wybuchnie czy nie wybuchnie. Drink. Gorąca woda. Może nie będę go dotykał, bo jak tu ma się coś wydarzyć... Słuchajcie, ja tu nic złego nie widzę. Woda leci, jak widać, dosyć gorąca. Niestety klient nie dostarczył nam karawki spieniającej, ale poradzimy sobie. No nic, na razie nic się nie dzieje. Zatrzymajmy. Wrzątek proponuję wam zawsze odstawiać na bok. Wiem coś o tym, a zwłaszcza moje kolana. Słuchajcie, ja tu nic nie widzę. Nawet kropelki. Bywa i tak, że jak ekspres wysechł... A, mamy tutaj... Spójrzcie. Nie będę wam już przybliżał, bo się za dużo nadźwigam. Natomiast widzę tutaj ślady wody, tak jakby tutaj na tej końcówce ta woda wypływała. Zaproponuję klientowi kompleksowy przegląd, ponieważ w cenie takiego przeglądu ma wymianę wszystkich uszczelniaczy. Zobaczymy, co powie. Te dwie główne uszczelki, grzałki pary wymienimy, sprawdzimy, potestujemy ten ekspres. Bywa niestety tak, że w DeLonghi dynamikach mimo wymiany tych uszczelek, zwłaszcza górnej, z dolną rzadko coś się dzieje, bywa tak, że to przecieka, bo jest już wżer w grzałce. Wtedy do wymiany jest niestety cała grzałka. Nie ma sensu tego uszczelniać, nie ma sensu tego jakimiś sznurkami uszczelniającymi obwijać, bo to się będzie pogłębiać, to znowu zacznie się lać, a każdy taki strzał ekspresu wywalający korki może też uszkodzić elektronikę w ekspresie. Także słuchajcie, dajcie mi trochę czasu, dajcie mi chwilę, ja sobie wykręcę tą grzałkę, ja sobie to sprawdzę, no i do was wrócę. Więc wypinamy kabel od zasilania na bok, woda zawsze na bok. Ile ja już razy się nią oblałem, to wiem tylko ja. Tacka, żeby nie przeszkadzała, chlapiąc oczywiście na siebie. Końcówkę wyciągamy, przygotowujemy ekspres do demontażu górnej pokrywy, ponieważ będzie nam najprościej wtedy dostać się do grzałki. Klapka kawy out. Już się staram nie szurać, tak żebyście tego nie słyszeli, bo pewnie wywierca wam to dziury w głowie. Musimy jeszcze zdjąć drugą stronę. Tu mamy dostęp do elektroniki energicznym ruchem. Nie, to normalne, że tak strzela. Nic nie połamałem. Wszystko jest ok. Wszystkie zaczepy są. Ale czasami tak trzeba szarpnąć. Zmiana ogniwa wkrętarki na kluczyk, który oczywiście już mi gdzieś zginął. Normalka poszukiwania kluczyków jest. I rozbieramy go dalej. Śrubki sobie rzucam na sąsiedni blat. Ja wiem, że się to na mnie zemści. Ale już dobra, jak tak zacząłem, to niech tak będzie. Druga strona. Wykręcamy. Kawy nie ma. Możemy odczepiać. Właściwie tu też trochę siły trzeba użyć, to wszystko jest od wilgoci sklejone. Dla ułatwienia, żeby dostać się do grzałki, odpinamy sobie ten wężyk, zawleczka, pyk, odpinamy, nic się tu nie powinno polać, w tym wężyku nie powinno być wody. Mamy całą grzałkę wyciągniętą. Musimy uważać na ten przewód, to jest czujnik NTC, czyli czujnik opornościowy temperatury. Bardzo łatwo jest go urwać, nie jest to może wielki koszt, ale po co się w te koszty pakować. Kręcimy dalej. Jedna śrubka i tu polecam wszystkim
chociaż i tak będziemy wyciągać grzałkę, magnesik. I zobaczymy, czy się popisze, czy wpadnie mi jak zawsze. A, udało się. Tym razem się udało. Z tą śrubką już nie ma problemu. Ja wam zaraz pokażę to z bliska. Ja wam to pokażę z bliska. Zacieki widać. W tym miejscu, widzicie, tam jest takie białe. Tu się coś lało. Nie wiem, czy to widać. Tu jakby to jest normalne, bo to chlapało tutaj z zaworu zwrotnego. No i na ten moment widzimy tyle. Bierzemy się z powrotem za wyciąganie tej grzałki. Musimy ją wypiąć. Żeby ją wypiąć, musimy sobie wypiąć właściwie później. Obie śrubki mamy wykręcone. Teraz, żeby tego nie urwać, przecinamy. Można też do zębów zastosować, ale nie polecam. Stryk. Żenie w oko to cud. Mamy odpięte. Wyciągamy sobie grzałkę. Tu jeszcze musimy sobie wypiąć. No musimy ją po prostu uwolnić orkę z tego ekspresu. Wychodzi nam cały moduł grzałki. Odepnijmy sobie jeszcze tutaj uziemienie, cewki. Niewiele nam to dało, ale mamy już w miarę to luźno. Pamiętajcie, zaoszczędźmy sobie pracy. Nie zawsze musimy cały ten element tutaj wypinać, wszystkie przewody. Nie musimy tu wszystkiego odpinać, chociaż oczywiście będzie nam wygodniej. Natomiast no ja to robię nie pierwszy i nie drugi raz. Więc jakby czas to pieniądz. Zdejmujemy sobie, tu są takie zapinki, pewnie widzicie. Podważamy każdą z nich. Podważając dolną ręką ściskamy sobie górną, żeby do niej wrócić. To tak a propos czas to pieniądz. Tu już sobie możemy rozchylić. Jeszcze nam gdzieś trzyma na dole. Tu nie, czyli z tej strony, tak. Jeszcze tu. Zawsze jest to ciężko zrobić, a zwłaszcza jak chce się komuś pokazać. Gdybym robił to sam, to byśmy tu już wygibasy z ekspresem robili. No ale chcę, żebyście to widzieli. Ok, mamy odpięte, to sobie przewieszamy tutaj na tym naszym czujniku. Delikatnie oczywiście. No i co? Przybliżę się do Was. Co jesteśmy w stanie tu stwierdzić? Właściwie niewiele. Tu widzę jakąś taką... To chyba jest zaciek, to nie jest chyba pęknięcie. No ale ewidentnie widać po tej końcówce uszczelniającej, że ona jest tu biała. Po tych przewodach widać, że płynęła woda. Spojrzę, czy wy to widzicie. Może nawet wam przybliżę. Ewidentnie tu płynęła woda. No a jak dopłynęła tu na termik, czyli na element zabezpieczający termicznie, żeby grzałka nie przegrzała się do czerwoności, no to wtedy jest właśnie bum i wyłącza kod. Zaczynamy od wymiany tych dwóch uszczelniaczy. Włożymy je z powrotem i najlepszą metodą na sprawdzenie, czy będą wycieki, jest odkamienienie naszą miksturą specyficzną, bo ona pokaże nam wszystko. Ona każde miejsce słabe w grzałce, słabe w drugiej grzałce nam pokaże. Także wy teraz oglądacie i słuchacie muzyczki, a ja się dobieram do tych uszczelniaczy. Uszczelniacze grzałki wymienione. Widzieliście to pewnie w przyspieszonym tempie. Oba profilaktycznie przesmarowane, pozakładane nowe o-ringi do wężyków. Na górnym wężyku, nie wiem, czy będziecie to widzieć na tym przyspieszeniu, na górnym wężyku było ewidentnie widać, że tu się lała woda, bo one mają końcówki miedziane, natomiast tu było obrośnięte takim niebieskim nalotem z kamienia, czyli tu albo parowało, albo się już wręcz lało. No i co nam teraz pozostaje? Najważniejsza rzecz, jak pewnie widzieliście, zresztą widać, jeszcze jest mokro, z grzałki wylała się cała woda. Często nawet mnie zdarzy się o tym zapomnieć, ale musimy jeszcze raz odpiąć ten wężyk i napełnić grzałkę wodą, ponieważ ona w momencie, gdy jest pusta, może zacząć grzać się punktowo, no a takie grzanie punktowe może ją spalić.
Wszystko widzieliście w przyspieszeniu, walka z grzałką, z wycieraczką, walka z wycieraczką, walka z grzałką. Na koniec ważna rzecz, już pod sam koniec, jak jeszcze grzałka była wyjęta, w momencie kiedy wymienicie dolny uszczelniacz, kiedy go wymieniacie, wylewa wam się z niego woda z grzałki, więc potem trzeba na chwilę odpiąć górny wężyk po założeniu już tutaj całego dołu i nalać do tej grzałki wody, żeby podczas nagrzewania ona równomiernie się nagrzewała, bo potrafi się tak punktowo nagrzać, jeśli nie ma wody, że do czujnika jeszcze nie dotrze informacja o temperaturze, a tu już się dymi, można spalić grzałkę, można spalić zabezpieczenia. Szybki check, czy zabezpieczenia termiczne działają, przewodzą. Jedna strona, słyszycie, piszczy, druga strona piszczy. Czyli teoretycznie grzałka jest gotowa do pracy. Idę po odkamieniacz, uzupełniam odkamieniacz, wkładamy tackę, to możemy zrobić już. Wkładamy tackę, podłączamy prąd. Jeszcze wiele gimnastyki mnie czeka, żeby się przyzwyczaić do tego, do pracy przed kamerą, no ale sam tego chciałem. Zbiornik mam, ekspres zostaje rozebrany, żebyśmy wszystko widzieli. Oczywiście wszystko tutaj trzeba dokładnie wytrzeć, żebyśmy widzieli, żebyśmy nie myśleli, że ta woda, która tutaj jest, pięknie wam zasłoniłem, bo tu jest pochlapane po mojej wymianie uszczelniaczy, tu mamy mokro, wszystko sobie to dobrze wytrzymy, to jest dla naszej wygody. Bo jak mamy tutaj wszystko do sucha, to widzimy, że są nowe jakieś wycieki. Natomiast jak zostawimy tu, mówiąc szczerze, burdel, nachlapane, no to potem nie wiemy, leje się czy się nie leje, więc ciężka praca ciężkim narzędziem, ręczniczek papierowy, wszystko jest osuszone, zaraz do was wracam i odpalamy odkamienianie. Mikstura uważona według tajnego przepisu. Do ekspresu ostrożnie. Nie jest to jakiś żrący płyn, ale nic przyjemnego mieć go na skórze. Kto to tak powiązał? Kabelek, przewodzik, jeszcze więcej zdrobnień na dziś. Podłączamy, jeszcze ostatnie spojrzenie. Wygląda, że wszystko jest ok. Podłączamy, wycieramy profesjonalnie, własną ręką. Końcówka do odkamieniania, dysza gorącej wody. Gdzieś jest, idę po pojemnik. Co ja się nabiegam po tą wodę, to moje. Przełącznik główny jest włączony, kabel dociśnięty. Odpalamy. To jest najważniejszy moment, obserwować, czy nie dymi się z grzałki, wtedy natychmiast trzeba wyciągnąć wtyczkę z prądu. Czy nic się tutaj bardzo nie leje, zawsze mogliśmy popełnić jakiś błąd, to jakby jest normalna sprawa. Czy światło wam nie mruga, zupełnie nie wiedzieć czemu. Tak wracając do tematu, taka wymiana uszczelniaczy, oczywiście jak klient zgodzi się na przegląd, będziemy wymieniać uszczelniacze, może nie tą końcówką przewodzącą prąd. W każdym takim, tutaj akurat nie ma, w każdym elektrozaworze, tam, te dwa mamy wymienione, tu jest uszczelniacz, tu w membranie jest uszczelniacz, z drugiej strony, wszystkie te uszczelniacze, jeśli klient wyrazi zgodę na przegląd, wymieniamy. Mówię wam tak pokrótce, bo zrobię kiedyś taki film. Konkretnie napiszcie, jakiego ekspresu byście chcieli. Kompletny przegląd od A do Z, jak wygląda, wtedy będzie ten film dłuższy, ale po prostu pokażę wam od A do Z, jak wygląda przejrzenie takiego ekspresu. Czy DeLonghi, czy Saeco, czy Philips, czy Jura, tam jest trochę więcej roboty. No, zobaczymy, proponujcie w komentarzach. Zgadzam się, bo ekspres sam proponuje odkamienianie, wyjmij filtr, wlej odkamieniacz, opróżnij tackę, to wszystko mamy zrobione, możemy sobie to przeklikać. Nalej odkamieniacza, tajna mikstura jest w środku. Odkamienianie się uruchamia. Nie będę was tym zanudzał, jeżeli coś w trakcie się wydarzy, czy pojawi się jakiś wyściek, czy mi tu wybuchnie wszystko, czy zgaśnie światło, no to oczywiście dam wam znać. Widzimy się za chwilę.
Ekspres się odkamienił. Właśnie się nagrzewa tuż po odkamienianiu, jak widać. Ustawiłem też próbnie drugą kamerę, telefon. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, nauka. Ja też się uczę. Całe życie się uczę. Zgadnijcie, kto tak mówił. Bardzo trudna zagadka, prawda? Ekspres się odkamienił. Trwało to strasznie długo, bo do takiego sprawdzenia szczelności ja nalewam pełen zbiornik, nie tak jak zaleca producent DeLonghi, że tam 2/3 do kreski i tak dalej. Nic się tu nie dzieje, nic się tu nie dzieje. Jak pewnie widzicie, wszędzie jest sucho, to wszystko było powycierane, nadal jest sucho. Korków nie wyrzucił. Pora na test. Jak to nazwać? Jakieś propozycje? Test na żywym organizmie? Test na żywej kawie. Mam tu jakąś. Śród. No śród. Tak w palarniach mówią. O, mamy deficyt. Mamy deficyt. Do kosza. Zaraz wracam. Mamy deficyt, mamy uratowany deficyt. Ciekawe, czy bardzo rozsypie. Nie to, że mi się ręce trzęsą, tylko jak ktoś mnie zna, to wie, że ja mam z takimi prostymi rzeczami problem, jak otwieranie takich pudełek. Kładzenie ich prosto na biurku również. Jak już pewnie wspominałem, profesjonalny hopper z napoju. Sprawdza się. Maksymalna moc kawy. Może ja wam to przekręcę. Takie kręcenie, jak człowiek nie jest przyzwyczajony do filmowania, może się skończyć 230 na moich rękach, ale może się uda. Panele dotykowe nie działają w rękawiczkach. Wyciągniemy kciuka. Łapka w górę, pamiętajcie. Oczywiście, jeśli uważacie, że w dół. Konstruktywną krytykę przyjmuję bardzo chętnie. Moc kawy na maksa, zawsze tak sprawdzam. Trzymamy, bo nasz profesjonalny hopper może wyskoczyć. I jakąś dużą kawę. Zmielona. A czy zaparzona? Come on. Come on, ludzie potrzebują kofeiny. No come on. Wiem, że to potrwa. Grzałka jest wychłodzona po odkamienianiu, więc... Hello. Sprawdza moją cierpliwość. Coś tam się leje. Wygląda jak kawa. Nawet pachnie jak kawa. I teraz powiedzcie, co myślicie, bo to jest prawdopodobnie fabrycznie zaprogramowana ilość kawy. Co myślicie o takiej ilości kawy? Ja wam nie będę mówił, co ja myślę, a myślę. Co myślicie o parzeniu takiej ilości kawy? Za jednym oczywiście, za jedną porcją zmieloną. Ciekaw jestem, jakie macie na ten temat zdanie. Napiszcie w komentarzach. Wygląda na to, że działa. Robimy następną kawę. To sobie na razie zabierzemy gdzieś na bok. I podsumowując, słuchajcie, no widać było ślady wycieku, bo ja testując ekspres szukam tego wycieku, nie zawsze do niego doprowadzam. Nie chcę doprowadzać do tego, żeby ta woda rzeczywiście się polała na elementy elektryczne, żeby wywaliło korki, bo no to się może, rzadko, ale może źle skończyć dla tej elektroniki tutaj. To jest jednak strzał, tu się robi zwarcie, no bo jak woda dotyka nam plusa i jednocześnie spływa na obudowę grzałki, czyli na masę, no to jest strzał. Więc ja szukam zawsze, tak jak to widzieliście wcześniej w tym filmie, śladów tej wody, znaleźliśmy je. Macie od tego mnie, żeby wam powiedzieć, że to na 99,9% był wyciek właśnie na złączkach tej grzałki pary, grzałki generującej parę, a najprawdopodobniej na tej górnej złączce, no ale wymienia się obie, taka jest zasada. Tak ja robię i tego się trzymam. Kolejna kawa zrobiona. No to co? Robimy tradycyjne espresso. Wiecie, co to jest espresso? Ekspresowo zaparzone espresso.
Ostatnia kawa. Wszystko wygląda, że działa w 100%. Ja sobie jeszcze poza filmem, ponieważ klient nie dostarczył karawki spieniającej, sprawdzę spieniacz, czy on działa, czy grzałka się nagrzewa, czy generuje parę, czy gniazdo jest czyste, ale wygląda na to, że naprawa została ukończona przynajmniej do tego, co chcę pokazać na filmie. Za chwileczkę po sprawdzeniu tego generowania się pary wymieniam wszystkie o-ringi, czyszczę kompresorem windę, spryskuję tą całą śrubę, która tam idzie specjalnym preparatem do czyszczenia gwintów, potem ją smaruję, rozbieramy zaparzacz, wymieniamy uszczelniacze w zaparzaczu. No robimy kompletny przegląd, ale tak jak już wspominałem wcześniej, jak się robi kompletny przegląd w 2 czy 3 modelach ekspresów, takie filmy nagram później, jak będzie tu trochę więcej ludzi na naszym kanale, bo myślę, że warto to zobaczyć, tylko to trwa. To trwa i to będą na pewno dłuższe filmy, także kończąc na dziś, wygląda na to, że podejrzenia się sprawdziły, winowajcą były uszczelniacze grzałki pary, wymienione, działa. Ja się z Wami żegnam, życzę miłego dnia, trzymajcie się. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam, cześć.